Pierwsza noc w Kongo za nami. Nazywam się Arkady Pawłowidze. Dalekie wyprawy samochodami są moją pasją i pracą jednocześnie. Tym razem jako pierwszy człowiek na świecie próbuję przejechać przez Afrykę samochodem elektrycznym. Ponad 3 tygodnie temu wyruszyłem z Kapsztadu. Rzeka Kongo, proszę Państwa. Przejeżdżamy nowym mostem nad rzeką Kongo. Jadę do miasta Bom, leżącego w dole rzeki Kongo i oddalonego od Matadi o jakieś 150 km. Z Bomy spróbuję dostać się do Kabindy, małej enklawy pod rządami Angolii, skąd w miarę łatwo powinienem dojechać do Kongo-Brazzaville, następnego kraju na trasie. Dobra, samochód się naładował, udało się, choć były przerwy w dostawie prądu, także dobrze, że się naładował. I dzisiaj moja przygoda z DRK powinna się skończyć, mam nadzieję, bo wracam do Angolii, a konkretnie do Kabindy, takiej małej enklawy, bo między dwoma Kongami. W Kongo nieźle się jeździło, drogi dobre, choć policja trochę upierdliwa na checkpointach. Pieniądze chcą generalnie. Droga do Kabindy 139 km. Luzik. Zasięg 244. Pięknie. Takie podróżowanie to rozumiem. Dzisiaj droga bardzo mnie spowalnia, niestety spełniając moje drogowe obawy co do tras w Demokratycznej Republice Konga. Droga się nie zapowiada ciekawie. Wyjechałem za Bomę, za miasta tutaj, kurczę. Pofałdowany szutr. A po lewej, tam za krzakami, wielka rzeka Kongo, która towarzyszy mi już od 2 dni. Tam się rozlewa szeroko. Tam
Gdyby tu było mokro, za nic w świecie bym nie przejechał. Szczęście jest tak, że spadnie deszcz i jest glajda, po czym ta glajda momentalnie wysycha. Ziemia jest tak spragniona wody. Pokonanie 100 km zajmuje mi prawie cały dzień, co mocno weryfikuje mój plan jazdy. Dzisiaj do granicy nie dojadę. Mam nadzieję na spontaniczny postój w mieście Moanda, tuż przy ujściu Kongo do oceanu. Okay? No? Oui. Okay. Dzisiaj to był chyba najtrudniejszy odcinek. Doświadczyłem trochę jazdy po demokratycznej Republice Konga, które słynie z ciężkich przepraw drogowych. I taka też dzisiaj była droga. Jeden pozytyw, nie padało i droga była sucha. Także udało się tu dotrzeć, ale musiałem zrobić pewne przegrupowanie. Nie pojechałem do Cabindy, zatrzymałem się tutaj w takim miasteczku, bo się późno zrobiło. Tutaj trzeba się przegrupować i ruszyć do Cabindy dopiero jutro. Znaleźć najpierw oczywiście trzeba drogę do Cabindy, bo jakoś tak ta droga jest niespecjalnie widoczna ani na mapie, ani gdzieś tutaj z tego miasta. Niestety nie ma prądu w tym mieście w ogóle, Moanda. Jest agregat jakiś tam. Postaram się chociaż przez kilka godzin z tego agregatu podładować. Ale nie jest źle, bo jest 51% baterii i to mi w zupełności powinno wystarczyć, żeby dotrzeć jutro do Cabindy i tam szukać prądu. No ciekawe dzisiaj było, przygoda. Dobry. Samochód się nie naładował, nawet nie próbowałem. Facet włączył agregat, bo żarówki ledwo się świeciły, więc nie było sensu nawet podłączać samochodu. Ale zasięg mam jeszcze, żeby dotrzeć dalej do następnego miasta. %50 baterii. Powinno wystarczyć. Stąd trzeba wyjechać, bo dosyć trudno się wjeżdżało, bo drogi generalnie nie ma. Droga jakaś jest rozmyta. Dobra, udało się po tych piachach. Kurna, Nissan terenowy. Nissan terenowy.
Morning, bonjour. Śniadanie. You want to sign? This one? Czysta? Droga do Cabindy okazuje się plątaniną piaszczystych szlaków. Tu mapy GPS nie działają. Bo on tutaj mi zawisł. Trudno się jedzie do granicy z Cabindą. Plątanina ścieżek właśnie takich. Ja mam tą saperkę. Gdzieś mam saperkę. Jak to nie wyjdzie, to trzeba iść po ludzi. Bo inaczej się nie da. Jest! Ostatecznie odnajduję właściwą drogę i docieram do Cabindy. Przede mną 120 km dobrej drogi przez enklawę i granica z Kongo-Brazzaville. Witamy w Republice Kongo. Najszybsza granica jak do tej pory zajęła pół godziny. Rekord świata. Rekord świata. Normalnie. 35 km do Point Noir. Kolejny sukces, samochód naładowany. Ładowałem go w tym miejscu, w Point Noir w Kongo-Brazzaville. Pierwsze ładowanie w tym kraju. No, w różnych miejscach ładowałem samochód jak do tej pory, między innymi taki jak to. To jest taki internat w jakiejś szkole katolickiej, jakimś takim katolickim ośrodku. Gniazdko mi tam na górze udostępniono. Gniazdko kiepskie, bo prąd słaby. 50% baterii musiałem naładować do pełna. 50 miałem jak tutaj dojechałem i to 50%, naładowanie tych 50% trwało 12 godzin. Wyobraźmy sobie 24 godziny ładowania całej baterii od zera. Taki tutaj prąd mnie często zastaje w Afryce. A przejechałem już prawie 5000 km. Zmierzam teraz do Gabonu, jadąc właśnie przez Kongo-Brazzaville. Z Point Noir prowadzi mnie świetna droga przecinająca Kongijską Puszczę. Jadę do Dolizé, gdzie muszę się przygotować na dosłownie drogę w nieznane do Nende w Gabonie. Trasę, której bardzo się obawiałem, planując podróż przez Afrykę. Możliwe, że będzie najtrudniejszą podczas całej wyprawy. Dobra. Back here. Where's the socket? Ja. Super. Dobra, weźmiemy kapelek. Ja, okej. Bez uziemnienia gniazdko, ale starnik już ładowaliśmy.
Nie. Puść, puść. Like a mobile phone. Like a mobile phone. No i ładuje się maszyna. Dzisiaj droga była piękna. No zaskoczyła mnie, bo wyobrażałem sobie drogi w Kongo, w obydwu Kongach, że będą fatalne. A dzisiaj ta trasa 160 km ponad była bajeczna, bo dwupasmowa, dobry asfalt, żadnych dziur, żadnych wybojów, gładziutki asfalt i do tego w takiej scenerii, taka gęsta, gigantyczna ściana zieleni, puszcza, droga przecinała puszczę między wzgórzami, te drzewa porastały, takie wzgórza, ogromna zieleń, zapachy, dźwięki, mały ruch na drodze, także jechało się świetnie, no, droga dosłownie marzenie. I to był taki relaks dzisiaj, bardzo fajny, przed jutrzejszym wyzwaniem, bo jutro droga już w kierunku północnym, w kierunku granicy z Gabonem. Taka droga, która może być jedną z najgorszych podczas tej wyprawy. No, spodziewam się tam no, sporego wysiłku i oczywiście mam nadzieję, że nie będzie padać, bo jeżeli nie będzie padać, no, to mam szansę pokonać tę trasę w miarę szybko. Jeżeli będzie padać, to będzie, jak to mówią znajomi offroadowcy, rzeźba w terenie. Zatankowałem maszynę, znaczy kanister. Zalałem 10 litrów. Kupiłem 10 litrów benzyny. Ponieważ teraz następne 280 km to taka droga gruntowa, gdzie nie ma sieci elektrycznej. Także mam 280 km do przejechania, co może być trudne na jednej baterii. Właściwie niewykonalne, biorąc pod uwagę, że to jest droga gruntowa. Więc mam nadzieję, że doładuję samochód z jakiegoś agregata po drodze. Dlatego też kupiłem 10 litrów benzyny, bo gdyby właściciel nie miał tej benzyny do agregata, to mu wtedy ją dam. Tylko mam kamerkę tutaj, którą czasem zakładam z przodu. Niestety tutaj oficjele nie bardzo ją lubią, policja i w ogóle, więc więcej jej, ona jest w środku niż na zewnątrz. Ale teraz też takie pustkowe, założę tą kamerę. No i w sumie przejechałem już 30 km tą drogą. Na razie nie jest źle. Trochę mnie martwią te chmury na horyzoncie. Ale zobaczymy. Zasięg samochodu 255 km po przejechaniu tych 30 kilku kilometrów. Więc nie jest źle. Gdyby tak było dalej, to bym dojechał nawet do granicy. No zobaczymy, jak pójdzie dalej. O! Na drodze jest bardzo mały ruch. Mija mnie zaledwie kilka ciężarówek wywożących drewno z kongijskiej puszczy. Nie daje to wiele możliwości na pomoc po drodze w razie awaryjnej sytuacji. Przejechałem już 80 km i do Gniazdka mam jeszcze 200 km. Z takiego Gniazdka zasilanego z sieci
elektryczny. Zasięg samochód pokazuje 209 km. Także jest szansa. 80 km przejechane na... i zużyłem tylko 20% baterii, także niezły wynik. Ale wiąże się to oczywiście z ogromnie powolną jazdą. Pojadę 20 teraz na godzinę. Dzisiaj chyba szybciej nie jechałem niż 40 na godzinę. Droga bardzo się pogarsza i znowu mocno weryfikuje moje plany. Nie jestem w stanie utrzymać zużycia energii na takim poziomie, by dotrzeć do jej końca bez podładowania baterii po drodze. Po 106 km docieram do wsi Kibangu. Tu ma znajdować się misja katolicka i możliwy agregat prądotwórczy, gdzie liczę na choć trochę prądu. Jeżeli się nie uda, to z tego miejsca mogę się wycofać i wrócić do Dolize. Jeżeli pojadę dalej bez podładowania baterii, to nie będzie to możliwe. Gorąco, duszno, tropikalnie. - 10 km do kościoła. Electricity? No, No electricity? no, No electric? Generator? no, No generator? no. No generator. No. Okay. Merci. Ale akcja. Dobra, tutaj do misji jeszcze nie dotarłem, ale policjant mnie zatrzymał. Facet ma tutaj generator i za 5 litrów benzyny mogę się podłączyć przez jakiś czas do tego generatora. Zobaczymy najpierw, czy zadziała. Dobrze, że kupiłem benzynę. To był dobry pomysł. To był dobry pomysł z tą benzyną. Ciekawy jestem, że zadziała, bo ten agregat to taki średniawy. A little bit more power? More power? Yeah? Matissa petit le 400. But we check the priest as well. You check the price and the power. Yeah, yeah. But because maybe we sleep there or something. Nie poszło to zbyt dobrze. Agregat za słaby. So we just go and check, and Yes. if we have trouble communicating, then maybe we'll come back for the guy. Yeah. Yeah. Never mind. Yeah. Never mind. Yeah. Okay. Go to check first. Yeah. We'll Okay, go and bye-bye. check. Thank you very much. Thank you and sorry. Good day. Thank you and Thank sorry. you. Mam jeszcze jedną potencjalną możliwość w misji. Tam planuję też spędzić noc. Jest misja katolicka. Jest generator, który wygląda troszkę lepiej. Jest szansa, że się naładujemy. Agregat na dłużej jest uruchamiany dopiero późniejszym wieczorem.
Mam jednak szansę wypróbować, czy zadziała z ładowarką w samochodzie. This is max power. What's the power? Current is okay, but power? Ładowanie działa, jest spora szansa na podładowanie baterii. Umawiam się na 2 godziny prądu późnym wieczorem po zakończeniu działalności misji, gdy prąd nie będzie już potrzebny jej mieszkańcom. Za paliwo do generatora płacę z góry i czekam, ucząc się cierpliwości. Proszę. Wiele tu want. Z nie do końca zrozumiałych mi powodów do ładowania z misyjnego agregata raczej nie dojdzie. Where? Tonight. Tonight, yeah? It's automatic start and I can plug like a socket. You show me the socket? Iskierkę nadziei daje mi człowiek wskazujący słup telefonii komórkowej jako jeszcze jedno źródło prądu w Kibangu. Ładuję z agregata. Agregat tutaj zasila maszt telefonii komórkowej, a ludzie, którzy pilnują tego masztu i ten agregat, stworzyli sobie tutaj mały biznes i spore centrum ładowania telefonów komórkowych, bo tu nie ma prądu w tej wiosce. Zresztą na całej tej trasie nie ma prądu. No i to jest takie źródełko. Ludzie niektórzy mają agregaty, tak jak próbowałem wcześniej w takim barze, za słaby agregat był. U księdza, gdzie rozbiłem namiot, jest agregat 2 kW, ale jakoś nie bardzo tam mogliśmy się dogadać, żeby z niego skorzystać. Także udało mi się tutaj podłączyć do tej całej sieci różnych przedłużaczy, do których są podpięte ładowarki telefonów komórkowych w tej budce. No, widok niesamowity. Teraz się zdrzemnę, pobudka za chwilę i mam nadzieję, że troszeczkę dobiję tą baterię i żeby jutro dotrzeć do celu.